Cześć. Jakiś czas temu, wracając z bałkańskiego zwiadu, przyjeżdżaliśmy przez Słowenię. Ten kraj na tyle spodobał mi się, że postanowiłem do niego dziś wrócić. Tym razem jestem sam, ale mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca i obejrzycie to, co ja widziałem z wnętrza kasku. Także do dzieła i chodźmy. Słowenia. Przez większość osób uważana za wspaniały kraj, w którym możemy dostać wszystko na jednym talerzu. Mówię tu oczywiście o krajobrazie, zabytkach, kulturze oraz innych miejscach wartych uwagi. Trasa mniej więcej biegła tak jak na mapie. Łącznie zrobiłem 1700 km w 3 dni, co jest dla mnie dość sporym dystansem oraz wyzwaniem. Pierwszy cel na dziś to przejechanie około 588 km z Kotliny Kłodzkiej do przygranicznej miejscowości Podgorje, w której zabukowałem całkiem niezły nocleg tuż przy drodze. Coś w stylu motelu, ale standard jest naprawdę dobry. Będąc w Słowenii trzeba liczyć się z tym, że ceny są tutaj dość wygórowane i na przykład koszt pokoju z łazienką na uboczu, tak jak u mnie, kosztuje 31 euro. Dojeżdżam na miejsce koło godziny 14. Nie czuję zmęczenia, dlatego chwilę później w telefonie szukam w pobliżu ciekawych miejsc, by wykorzystać jeszcze południe na objazdówkę po okolicy. Wstępnie udaje mi się użyć trasy na jakieś 30 km jazdy po słoweńskich szosach, które mogą pochwalić się dobrym stanem i licznymi zakrętami. To idealne połączenie dla motocyklistów. Wschodnia część kraju nie jest tak bardzo oblegana przez turystów, dlatego ten region uważam raczej za spokojniejszy. Panuje tu sielankowa atmosfera. Teren nie jest tak mocno górzysty, a raczej pagórkowaty, na którym rosną winnice, pola kukurydzy, występują również liczne pastwiska. Mimo to nie brakuje tu też zabytków oraz jezior. Po obserwacji otoczenia i ludzi mogę nawet stwierdzić, że czas płynie tu wolniej. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, że podróż ta miała wynosić początkowo około 5 dni. Chciałem okrążyć Triglavski Park Narodowy, zwiedzając przy tym jezioro Bocheńskie, Bled, gminę Kobarid i kilka pozostałych miejscówek. Niestety, coś mi stanęło na przeszkodzie. Ale o tym powiem w dalszej części filmu. Tuż przy zachodzie słońca wracam do motelu, by przygotować się do jutrzejszego dnia, który zapowiada się być jeszcze ciekawszy. Zaczynamy kolejny dzień. Dziś ruszam w kierunku szczytu Mangard, od którego dzieli mnie około 350 km. Ruszam więc z samego rana trasą, którą sobie wyznaczyłem kilka tygodni wcześniej, omijając wszystkie płatne odcinki. Nie dlatego, że jestem złotówą, tylko dlatego, że jest bardziej atrakcyjniejsza. Im bliżej punktu docelowego, tym góry zaczynają się piętrzyć, pokazując swoją potęgę. Podróż zaplanowałem m.in. przez przełęcz Pawlicewo-Sedlo, która graniczy z Austrią. Pod względem najwyżej położonych dróg w Słowenii znajduje się ona na 6. miejscu. Dojazd do niej zaczyna się od drogi z Logarskiej Doliny o numerze 428 i prowadzi do Bad Wellach. Trasa ta jest w całości asfaltowa i wąska. Kręte drogi wiejące się w górę i w dół oraz widoki na szczeliste góry sprawiają, że jazda jest tu naprawdę przyjemna. Nie wiem jak w inne dni, ale dziś nie ma tu zbyt dużych tłumów ludzi.
drink, and then she kissed my face, yeah. I'm falling, I was all in. Now I'm running to survive. You got me in overdrive. I'm running, yeah, you've done it. I'm running so fast, you love it. Dość ciekawym odcinkiem drogi jest również trasa przez Triglavski Park Narodowy. Od Krańskiej Góry do Browec drogą 206 zwaną Ruską Drogą. Jest ona dla mnie jedną z najciekawszych i najbardziej spektakularnych szos, jakimi dotąd tu jechałem. Na odcinku 24 km znajduje się aż 50 bardzo ostrych serpentyn, na których miałem okazję pościgać się z dużym GS-em. To była równa walka, ale z lekkim moim zwycięstwem. Poza tym jest to dość popularne i oblegane miejsce. Tak jak dziś, panuje tu dość spory tłok. Od początku mojego wyjazdu zastanawiała mnie dość spora liczba motocyklistów na drogach, w tym przeważający ją harlejowcy. Dopiero przy powrocie do domu rozwikłałem tą zagadkę. Zostałem zapoznany z pewnym zlotem motocyklowym o European Bike Week, który odbywa się co roku w Villach, nad austriackim jeziorem Faker, gdzie odwiedza go średnio od 50 do 100 tysięcy motocyklistów. To dopiero pokaźna liczba uczestników. Zabukowałem nocleg w miejscowości Lok pod Mangartą. Stąd do samego szczytu Mangart mam już tylko 16 km. Jadę więc wpierw w stronę punktu widokowego, wąską krętą drogą, ciągnąc się za pozostałymi motocyklistami. Szczerze, to nie zdawałem sobie sprawy, że na 2679 metrach nad poziomem morza będą tak niesamowite widoki. Trafiłem akurat na dobrą przejrzystość powietrza, co pozwoliło mi podziwiać góry w lepszym kadrze. Zresztą zobaczcie sami. Wracając w kierunku noclegu, w mojej głowie pojawiły się pewne słowa tekstu piosenki o tym, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Tym razem nie był to Mangart, ale będę szukał dalej. Także bądźcie czujni.
Lok pod Mangardą to mała wieś położona w dolinie otoczonej szczytami gór o wysokości ponad 2000 metrów. Nadają one tu wyjątkowej atmosfery. Na miejscu poznałem gospodarza, u którego wynająłem pokój. Cena za noc to 30 euro plus śniadanie. On sam jest również motocyklistą i jego KTM 990 Adventure stoi w garażu obok. Chwilę porozmawialiśmy o mojej podróży i tak dalej oraz o tym, że jutro będę musiał się stąd zmywać. Prosto do Polski. Nie wiem, czy będzie coś widać w ogóle, ale mniej więcej tak wyglądają wieczory u mnie. Jak się jest samemu, to bardzo nie ma co robić, a wiadomo, trzeba baterię podładować, pliki zgrać na dysk twardy. No i jeśli najpóźniej sobie zdajesz sprawę, że tak naprawdę nie masz co robić, więc zostaje ci ewentualnie wieczorem na przykład kask sobie wyczyścić, bo cała elektronika jest zajęta. Ale dobre i to. Pokój jak pokój. Jak za 30 euro to w sumie może być, zwłaszcza że zarezerwowałem na początku ten sam pokój na booking.com za 40 euro bez śniadania. Jak przybyłem na miejsce, okazało się, że właściciel zgodził się za 30 euro mi wynająć ten pokój. Do tego mam śniadanie gratis. Ta lampa nie działa, mam tylko tą lampkę. Daję radę, bo oświetla jakiś w miarę pokój, ale nie ma takiego mocnego światła tutaj. To jest trochę lipa. Ogólnie przejechałem dzisiaj 350 km, tylko że samymi takimi drogami nie szybkiego ruchu, to zwykłe drogi krajowe. W ogóle dzisiejsza trasa od samego początku była stopniowo coraz bardziej wymagająca, zwłaszcza tutaj ten wjazd na Mangard. Myślę, że 350 km z przystankami 10 godzin jazdy i szczerze mówiąc jestem zajechany. Ogólnie chciałem jeszcze na noc sobie piwko strzelić, ale okazuje się, że najbliższy sklep mam 10 km stąd. Motocykl jest już przykryty pokrowcem, łańcuch jest nasmarowany i czekam na jutrzejszy dzień, także nie chciało mi się go już ruszać, a z buta nie będę szedł 10 km. Nie pogięło mnie tak, żeby jeszcze dzisiaj na koniec dnia targać tyle kilosów. Plan się trochę zmienił na gorsze. Okazuje się, że jutrzejsza pogoda to jest pod wielkim znakiem zapytania, ale raczej nie będzie przyjemnie, zwłaszcza że zapowiadają upady deszczu. Więc objazd z parku Triglavskiego bodajże raczej stoi też pod dużym znakiem zapytania. Ewentualnie jest jeszcze pomysł, żeby strzelić na Włochy. Tylko że wszędzie, gdzie bym nie pojechał, tam właśnie są opady deszczu. I zostaje mi jeszcze ostateczne wyjście, czyli powrót do domu, ewentualnie z jednym przystankiem w Czechach. W ogóle trzeba coś zaplanować za chwilę, bo już 20:20, a ja nie wiem, co jutro robić. Także do zobaczenia jutro. Dzień rozpocząłem koło godziny 7. Dawno tak nie zmarzłem w nocy jak teraz. Niebo pochmurne, tak jak mówili w prognozie. Oprócz tego w całej południowej Europie zapowiadają opady deszczu oraz śniegu powyżej 2000 metrów. Jeszcze tylko zjeść śniadanie i można ruszać dalej. Pamiętajcie, jeśli śniadanie jest wliczone w cenę, tak nie spodziewajcie się nie wiadomo jakiego śniadania. W moim przypadku marmolada, masło, mleko i 3 małe bułeczki. Decyzja podjęta, wracam do domu. Dzisiaj do przyjechania mam około 750 km. Wprawdzie autostradami, ale chyba zrobię postój gdzieś w Czechach. Także Najszybsza trasa prowadzi mnie przez kawałek Włoch. Jadę więc wpierw w kierunku przejścia granicznego słoweńsko-włoskiego, który znajduje się na przełęczy Predel. Przed granicą po prawej mojej stronie pojawia się fort, a raczej jego ruiny, które w tle z górami komponują się naprawdę imponująco. Niestety ograniczony czas nie pozwala mi na eksplorację tego obiektu.
Po przejechaniu 500 metrów od granicy widzę przed sobą jezioro Lago del Predil. Jest to na pewno urokliwe miejsce, o którym nie miałem zielonego pojęcia. Zatrzymuję się tu na chwilę zrobić kilka zdjęć i ruszam dalej w stronę Tarvisio. Tu wjeżdżam na autostradę, którą jadę w kierunku Austrii, Czech. Następnie, nie robiąc przerwy na nocleg, po 730 km dojeżdżam do domu. No to czas na małe podsumowanie wyjazdu. Generalnie miało być więcej dni, więcej miejsc i więcej przybytych kilometrów. Tylko nie zawsze pogoda z nami współpracuje. Skończyły się na 3 dniach intensywnej drogi, w której i tak sporo zobaczyłem oraz przeżyłem. Krótka przygoda, która mimo wszystko zostanie w moich wspomnieniach. Obawiałem się trochę samotnego wyjazdu ze względu na to, że nigdy tak daleko sam się nie zapuszczałem. Powiem wam szczerze, że pomimo 2 wieczorów, w których nie za bardzo miałem co robić, to tryb samotnika w trasie nie był taki zły. Miałem trochę czasu na to, by przemyśleć kilka spraw i sprawdzić się samemu podczas drogi. Wiem, że jest sporo motocyklistów, którzy wolą samotną jazdę, bo przecież nie zabiera się drzewa do lasu. Ja jednak uważam, że z kimś jest zawsze raźniej, ale też bezpieczniej. Mimo to nie skreślam tego, że kiedyś może spróbuję kolejnego dalekiego tripu samemu, by znów poczuć ten dreszczyk emocji. To było moje kolejne wyzwanie, które sobie dałem i wiem, że je właśnie osiągnąłem. A Słowenia jest piękna i polecam ją każdemu. Dzięki za obejrzenie. Jeśli film ten spodobał Ci się, to zostaw łapkę w górę, dodaj komentarz poniżej, a jeśli chcesz być na bieżąco, to zostaw subskrypcję, dzwoneczek oraz dołącz do mojej strony na Facebooku.